Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Łuczykije. Ja mam na imię Kasia i zabieram Was ze sobą na sklepy używane w Niemczech dzisiaj. Czasami zabieram Was też na flomarkty, w zasadzie co niedzielę. Ale dzisiaj jest dzień sklepowo, second hand shopowy, Boże, ale to wymyśliłam słowo. Zapraszam Was serdecznie, zobaczymy co nam się znajdzie, co kupimy, może coś fajnego. No, idziemy zobaczyć. Zapraszam. Tu mamy, słuchajcie, taki... Tu mamy taki bardzo fajny serwis do obiadu na 6 osób i tutaj na 6 osób. Powiem szczerze, że gdybym nie miała, a mam już, to może bym się zastanowiła, czego nie wziąć. 2,50 sztuka, a głębokie też 2,50 sztuka. To ile to wyjdzie? 5, 10, 15, 30 euro, ale to takie nie byle co, bardzo ładne. Ingrid Weiss Marienbad. Bardzo trwałe na pewno. A tu u góry, czy tutaj mnie coś... O, zobaczcie, jaki ładny ten motylek za 2 euro. Można powiesić na tych... on tu ma nowe takie do zaczepienia żyłki. Można powiesić gdzieś w oknie albo gdzieś indziej. Tu jeszcze mamy taką ładną paterkę Eschenbach za 3 euro. To już ostatnio widziałam. Tu też jest ten... Nie, to jest co innego, a podobny Marienbad. To jest Mitterteich za euro. A tu patrzcie, jakie z tyłu obrazki. Ale to już coś nowocześniejszego. Tutaj mamy Kniglisie Tetę za ile? Za 3 euro. O, tu mamy angielskie talerze. Trochę widzę tutaj podokładali. O, jest to Staffordshire za 3 euro. I za 5, a tu do obiadu. Bardzo fajny zestaw. Można by sobie skomponować. Tu jakieś zabawki na dole. O, jakie ciężkie. To jest taki do drzwi, do trzymania drzwi. To takie coś mam na masło w domu, nie? A to jest jeszcze o 4 euro. Kiedyś one były po 2. Coraz drożej. Tutaj mamy 3 euro, ale bez przykrywki, taki pojemniczek. Tu mamy taką paterkę za 4. No, niestety drożeje wszystko. A tu u góry, zobaczcie, jaka butelka w kształcie gitary albo kontrabasu bardziej. Tutaj jestem przed takim sklepem. Oczywiście z używanymi rzeczami. Zobaczmy, co jest na wystawie. No tutaj na przykład mamy taki ładny naszyjnik za 19,50. Pisze, że to jest różany kwarc. Tutaj znowu jest srebro. Napisane jest tylko kamienie szlachetne. Tutaj mamy też jakiś naszyjnik za 14,50. Ten tu. Tu mamy 2 naszyjniki. Z tyłu mamy jakiś obraz. Ale wołają do mnie te perły tutaj. Za 12,50. Ładne, takie grube. Piękne te perły są, zobaczcie.
Tutaj mamy też ładny wazon kryształowy. 6 euro kosztuje. I tu jeszcze mamy na dole taką misę. Ona kosztuje 4. Tu mamy ładny słomkowy motyw znowu. Jest to kala. To jest za 4 euro. Te są po 2, a to jest Winterling. Te miski są też kala po 3. To jest kala za 4. Co tutaj mamy? To wam ostatnio pokazywałam, albo nawet w tym filmie to macie, bo to jest już kolejny dzień. Dogrywam coś i tutaj mnie zainteresowała ta lampa. Wiecie, jak to u mnie z lampami bywa? Bardzo ładna. 12 euro. Bardzo ładna. Patrzcie na ten zegar. Piękny. Tylko czy jemu coś brakuje? Bo ja się kurczę nie znam. Wydaje się, jakby czegoś mu brakowało. Jakichś obciążników? Nie wiem. No muszę go sprawdzić przez internet, bo nie mam pojęcia, czego mu brakuje. Albo może nic mu nie brakuje, nie wiem. Ikea. Tu. Arcper. Za 2 euro. Sztuka. Zakładam, że sztuka. Nie, ta większa jest za 2,50. No co tutaj mamy? Tu ma jakiś wycisk. Też za 2 euro. Te są fajne, takie czarne. Ładne. Za euro sztuka. O, te szklanki też są ładne. Takie inne. 2 euro. O, albo te 3,50. Bardzo ładne. A tu u góry. Tu mamy ładny dzbanuszek. Za 3 euro z kryształu ciężki. A tego pana poznajecie? Ostatnio mój syn mówi do mnie: mamo, oglądałem fajny film. Z kim wam się kojarzy ten pan? Młody tutaj, bardzo młody. Taka ramka kosztuje 4 euro, a tutaj ta wyszywana cena spadła, nie ma. To była cena, ale już nie ma. Zobaczcie, jakie są tutaj piękne talerze. W ogóle taki zestaw. Tutaj mamy taką wazę chyba. I tu mamy takie talerze. Cudowne. Piękne. 2,50 sztuka, te większe 4,50. Chyba jest to Rosenthal. Nawet na pewno. Cudowne. Tu jaką mamy fajną wiewiórkę z takim pojemniczkiem, zapewne na orzeszki. 8,50. Fajne to. Tu mamy też jakiś ładny zestaw. Co to jest? Königliche Tettel.
€1,50 sztuka filiżanka, 50 centów taki talerzyk, bardzo ładny zresztą. Te większe po €1,50. Podejrzewam, że zaraz ktoś weźmie to i rozkompletuje, nawet na pewno. No ale tak to po prostu jest tutaj. Tu jeszcze mamy coś ładnego, nie wiem kto. Ktoś to chyba rozkompletował już, bo były filiżanki. Zostały tylko filiżanka i talerze. Ale zobaczcie, jak ładne. Jest w bardzo dobrym stanie. Po euro sztuka jest to Johann Zeltmann. Tutaj mamy taki stół, widzicie? Metalowy. Metalowy, jak i krzesła również. Ostatnio mało jakoś mebli się pojawia. Przynajmniej w tym sklepie. A patrzcie na to. Ja już to w rękach miałam. Tu chyba jakiś Chińczyk na wierzchu siedzi. 4 euro. Bardzo ładny flakon. Flakon na coś. Może być napad na olej, na oliwę. Co to jest? Zobaczycie w domu. Ale to jest bardzo fajne znalezisko. Bardzo fajne. Także zapraszam. Fajne garki. Fajne garki. Co to za garki są? Nie widzę marki, ale w całkiem dobrym stanie. 4,50, 5,50 na działeczkę do kampera. Jak najbardziej. Ja już mam, więc nie kupuję. O, tu mamy też deskę fajną. Za 4,50 nówka. Też fajna rzecz. Niedroga. A tu mamy fajną taką, powiedziałabym, owocarkę. Zobaczcie, jaka ładna. Piękna. Tu środka jest taka. Myślę, że to jest takie kamionka. Coś takiego. Bardzo ładne. 6 euro. Tu mamy taki zaułek, gdzie są lampy. Średnio interesujące przeważnie, ale czasem się znajduje jakaś fajniejsza i tutaj właśnie taka fajniejsza jest. Ma fajny klosz. Na pewno jest starsza, myślę, że jakieś tam lata 60, być może 70, ale ładna. Za 15 euro myślę, że warta wzięcia dla kogoś, kto ma wyższy sufit. Ona jest dość odtąd dotąd jest dość wysoka. Myślę, że ma co najmniej 50 cm plus to jest jednak trochę dużo, przynajmniej dla nas. Ale ładna ta lampa, podoba mi się. Maja, widziałaś taką zimę kiedyś? Chyba nie. Chyba za naszych czasów tutaj chyba takiej zimy nie było. Takiej mocnej jak teraz. Tutaj śnieg u nas jest może raz na
10 lat. Tak jak w Holandii ostatnio też. Właśnie. Co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Ale szczęście, nie? Ale szczęście. Pies się bawi. Napadało tonę śniegu. Dosłownie tonę śniegu. Co to Maja tu stoi? Co to za jakiś... Nawet mam marchewkę? No nawet mam marchewkę, zobacz Maja. Bałwan. Tak? Bałwan. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Mam na imię Kasia i to ze mną chodzicie na różne pchle targi w Niemczech i na sklepy używane. Oglądamy, cieszymy oko i zaglądamy w różne półki pełne pięknych antyków i różnych rzeczy, które przyciągają nam wzrok. Moi drodzy, co dzisiaj kupiłam? Jest parę rzeczy. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobał Rosenthal. Pewnie pamiętacie te talerze Rosenthala. Przepiękne. Niestety w przybliżeniu okazało się, że są jednak bardzo wytarte. Nad czym ubolewam, bo były wyjątkowo piękne. Ale wiecie, czasem czy coś nie widać na pierwszy rzut oka, trzeba wziąć do ręki i trochę przybliżyć. I okazuje się, że nie jest takie idealne, jakby się wydawało. Więc niestety nie wzięłam tych talerzy. Dużych było chyba 5 albo 6, a tych małych było dużo, bo ich było chyba z 10, więc można było sobie w sumie coś wziąć, ale tak jak powiedziałam, złocenia szczególnie były strasznie wytarte, więc w zmywarce tego nie umyjecie, bo złoto by się wytarło z czasem, trzeba to myć w rękach. A jak już jest bardzo wytarte złoto, no to dlatego one też trochę leżały na tej, bo to na takiej witrynie okiennej stały. Dlatego mi się wydaje, że tyle stały, bo już jakiś czas tam stoją. Bo każdy, kto weźmie w ręce, to okazuje się, że jednak no nie do końca idealne. Moi drodzy, co było jeszcze? Była jeszcze fajna lampa, taka w stylu Tiffany, tylko miała klosz biały. Był jeszcze zegar, ale zegar taki, wiecie, płaski, ale ten zegar był uszkodzony, więc do naprawy. I co tam jeszcze było? Było jeszcze zdjęcie aktora. Ja akurat go pamiętam bardzo dobrze, bo Tony Curtis, bo to tak gdzieś moja młodość, więc on, w sensie mojej młodości oglądałam, on jest oczywiście starszy, ten film pół żartem, pół serią, ale ja go pamiętam z mojej młodości i to tak bardzo mi się zarył w pamięci. Klasyk, słuchajcie, Marilyn Monroe, nie? Przepiękny film. I myślę, że od tamtych czasów obejrzałam go już parę razy. Moi drodzy, co kupiłam? Już Wam pokazuję. Same piękne rzeczy dzisiaj, naprawdę, same piękne rzeczy i na końcu to cudeńko, co obstawialiście, do czego służyło, ale do tego za chwilę wrócimy, moi drodzy. Piękny mlecznik, wydaje mi się, albo po prostu do jakiegoś płynu. To jest taki mały kryształ, ale bardzo ładny, bardzo ładnie zrobiony, ciężki. I co tu można więcej powiedzieć, po prostu jest piękny, kosztował 3 euro, więc niewiele, już Wam pokazuję cenę. Więc to kosztował niewiele, a jest naprawdę bardzo ładne, grube szkło, także fajnie, że się taki trafił. O, w ten sposób. To jest jedna rzecz. Potem drugą rzeczą, którą przytuliłam, jest taka piękna owocarka. Ciekawa jestem, czy obstawialiście, że kupię. No ona jest cudowna, ja w ogóle bardzo lubię zieloną kamionkę, zieloną porcelanę, ale chyba bardziej kamionkę i fajans i chyba bym nawet powiedziała, że kamionka jest całkiem na przedzie, bo kamionka zielona jest taka gruba, mięsista, fajna. Bardzo lubię zielone i nawet mam parę talerzy zielonych w domu, więc ona mi będzie bardzo pasować, jak kiedyś postawię po prostu wszystko na stole, jakieś talerze, jakąś, wiecie, ustawię stół tak do obiadu, to myślę, że na tej paterce albo owocarce, no w sumie to może być też paterka, można na tym kluski ułożyć albo mięso,
Ona, myślę, będzie pięknie wyglądać. Pokażę Wam ją z bliska. Ona ma przepiękny kolor, naprawdę. Ja uwielbiam taki kolor. Jest pięknie zrobiona. Szukałam jej w internecie i niby znalazłam, ale do końca nie byłam pewna, czy to jest to. Napiszę Wam tą markę na dole ekranu, bo ona tutaj, ta paterka na nóżce, ona tutaj do końca nie ma. Widzicie, tam z tyłu niby jest takie dwa podłużne okręgi, ale do końca nie jestem pewna, czy to jest fabrycznie tak zrobione dziwnie, czy po prostu jest to jakaś sygnaturka. Także nie jestem do końca pewna, co to jest, ale myślę, jakieś tam lata 50., 60., te rzeczy z tamtych lat są bardzo trwałe. Widzicie, to nie ma żadnego uszczerbku, nic się tu nie dzieje. Piękna, bardzo mi się spodobała i cieszę się, że ją wzięłam. Kosztowała 6 euro i moi drodzy, ostatnią rzeczą w zasadzie przed tą, to jest przedostatnia rzecz. Moi drodzy, ta rzecz jest z internetu, która ostatnio mi przyszła. Jest to piękna paterka na nóżce. Myślę, że to nie jest owocarka, bardziej coś takiego, na czym można ułożyć na przykład, ja na tym widzę czekoladki, albo na przykład małe muffinki, też by tu fajnie pasowały. Piękna taka paterka, złocona, ukwiecona, no śliczna po prostu. Tu z przodu z takimi kwiatami, zobaczcie, jak ona jest cudowna. Naprawdę jest cudowna, nie kosztowała mnie dużo, kosztowała mnie jakieś chyba nawet niecałe 10 euro z wysyłką, bo to z internetu. Bardzo mi się podoba, to są takie moje klimaty, także fajnie. Moi drodzy, ostatnią rzeczą jest takie piękne, chciałabym powiedzieć puzderko, ale to puzderko nie jest, bardziej jest to taki flakon. Pierwsze skojarzenie na perfumy, ale moi drodzy, zrobiłam takiego shortsa i wysłałam Wam w YouTube, żebyście obstawiali, co to jest, do czego to służy. I dużo z Was pisało perfumy, co tam było jeszcze, oliwa, olej, coś tego typu rzeczy. Ale moi drodzy, ja stwierdziłam po poszukiwaniach, no bo też nie jestem, wiecie, omnibusem, nie jestem w stanie wszystko od razu rozpoznać, absolutnie nie. I zawsze podkreślam, że dużo jeszcze się muszę nauczyć. Moi drodzy, według moich poszukiwań jest to herbatnica. I tak właśnie byłam trochę na pół między taką, wiecie, do perfum, pojemnik do perfum albo pojemnik na herbatę. Coś tutaj jest takiego, co po prostu od razu mówi, że to jest pojemnik na herbatę, ale mało kto z nas, w zasadzie to nikt pod shortsem nie napisał, nie pokazał palcem na tą jedną rzecz, która wskazuje ewidentnie, że jest to do herbaty. I ja o tym mówiłam też. Czasem coś, co jest proste, to nie odnajdujemy od razu odpowiedzi, a jest prosta. I tutaj właśnie tak było. Moi drodzy, tu na górze jest mały Chińczyk. A co pochodzi z Chin? Herbata. W związku z tym myślę, że to jest jak najbardziej do herbaty. Tym bardziej, że pojemniki na perfumy ponoć miały tą szyjkę tutaj jeszcze cieńszą. Moi drodzy, tu prawdopodobnie był kiedyś korek przyklejony. Być może z czasem zszedł. Zobaczcie, żebym ja tu tego nie zniszczyła. Zobaczcie, tu jest jeszcze taki ślad, być może po kleju, po tym korku. Przeważnie właśnie na tych herbatnicach na końcu tego koreczka był korek. Moi drodzy, z korkiem w ogóle znaleźć taki produkt z tamtych czasów to jest naprawdę wielkie znalezisko. Ja Wam pokażę najpierw może, co to za sygnatura, bo na pewno każdy z Was jest bardzo ciekawy, a to jest ciekawe znalezisko. Moi drodzy, co to jest? No, zgadujemy, moi drodzy, jest to TPM, czyli Karl Tilsch. Jest to Karl Tilsch, bardzo stary, XIX wiek. Bardzo się cieszę, że wpadł w moje ręce, bo takie coś znaleźć to jest naprawdę taki mały skarb. I wiecie, wyobraźcie sobie, że ja sobie poczytałam trochę
czy w ogóle Karl Tilsch produkował tego typu rzeczy. I okazuje się, że Karl Tilsch produkował takie zestawy śniadaniowe, w których między innymi oprócz dzbanka, oprócz mlecznika i różnych innych małych, drobnych rzeczy, były właśnie pojemniki na herbatę. I to w tamtych czasach w ogóle herbata była produktem bardzo takim ekskluzywnym, nie każdego było stać, była bardzo droga i ona zawsze stała w takim, wiecie, miejscu, żeby było ją bardzo dobrze widać w takich bogatych domach, bo to był produkt bardzo luksusowy. Także myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne znalezisko, bardzo ważny skarb, bo to się utrzymało, słuchajcie, do naszych czasów i ma dalej ten koreczek. Koreczek się nie zgubił, więc super, bardzo mnie to cieszy. Pokażę Wam jeszcze raz sygnaturkę, może bez korka, bo się boję, że on mi spadnie. I on nie jest, moi drodzy, ta herbatnica, ona nie jest nigdzie uszkodzona. Oczywiście jest tutaj trochę to złoto przetarte, tu na dole mniej, chociaż tutaj chyba tak, widzicie troszkę, nie? Ale ogólnie widać kolory, tu na przykład był niebieski, tu być może był bardziej jeszcze różowy, tu u góry też może był różowy, bo trochę widać. No i ta sygnaturka TPM. Także myślę, że piękne znalezisko. Bardzo się cieszę, że na mnie czekało, bo wiecie jak to jest z takimi rzeczami w takich sklepach. Kto pierwszy, ten lepszy. Czasem ktoś przyjdzie, chwyci do ręki i pomyśli, a co to jest? W sumie nic nie wiem, co to jest. Ja akurat wiedziałam, co to jest, więc od razu się ucieszyłam. I cena fajna, i produkt, kurczę, takie coś znaleźć w sklepie. Za 4 euro to jest po prostu jak znalezienie skarbu. Także, moi drodzy, super zakup. Dajcie znać, czy obstawialiście, że to Karl Tilsch? Ja myślę, że nie, bo ja sama powiem szczerze, po samym wyglądzie na pewno bym nie zgadła, że to jest Karl Tilsch. Także super zakup, bardzo się cieszę. Od czasu do czasu trafiają się takie perełki, więc fajnie. Czyli do herbaty. No, czemu nie? I ta szyjka tego koreczka jest dość, w zasadzie buteleczki, jest dość szeroka, więc spokojnie tam można nawet przez jakiś lejek wsypać herbatę. Moi drodzy, to na dzisiaj wszystko. Jak Wam się podobało, łapka w górę i widzimy się za parę dni. Pa!